Niedługo wychodzi trzeci The Freddy Files, czyli nowa encyklopedia FNAF o nazwie The Ultimate Guide. Książka ma dużo wskazówek i dużo odpowiedzi, ale tak już było z The Freddy Files, co okazało się błędami, więc jeszcze na nic nie nastawiajcie. Książka mówi, że Fazbear Frights łączy się z grami, ale potem łączy Frights z trylogią, co nie ma sensu. The Ultimate Guide wychodzi w grudniu i dopiero wtedy będę się na ten temat zastanawiał. Co dzisiaj jest ważne, książka pokazuje więcej rysunków do Fazbear Frights. Chciałem je wykorzystać na filmach, ale pokazują one historię, której już omówiłem. Historia do samego mięsa używa starego teaseru cyfrowego Springtrapa. Nie ma opcji, żeby to był teaser do Fazbear Frights. To był Springtrap do Help Wanted, zanim wymyślili Glitch Trapa, ale wydaje mi się, że dopiero później wykorzystali ten nieaktualny już teaser do czegoś nowego. A więc, do samego mięsa opowiada historię Matta. Co wyjątkowe, jest on kompletnie negatywną postacią. Nawet jeśli ktoś był zły, odkupywał swoje winy pod koniec historii, Matt nie. Wyraźnie nie radzi sobie z dorosłością, nie ma poczucia odpowiedzialności, nie szanuje innych, jest samolubny. To doprowadziło do rozwodu i problemów z następnymi związkami. Żona mu się znudziła, przyjaciel lokator mu się znudził. Ciężko znaleźć pojedynczą rzecz, z której jest zadowolony. Jego wątki miłosne są omawiane w tej historii, ale żeby wszystko szybko streścić, nic mu nie wychodzi. Przystawia się do dziewczyny swojego przyjaciela. Obraża inną na randce. Patrzy na wszystkich z góry i zasługuje tylko na to, co najlepsze. Teraz Matt pracuje jako deweloper gier komputerowych i to też jest dla niego kłopotem. Najbardziej irytują go ludzie, którzy myślą, że gra w gry całymi dniami. Matt pracuje nad grą VR o nazwie Zemsta Springtrapa. To oficjalny projekt serii Five Nights at Freddy's, wyraźnie nawiązanie do Help Wanted. Sama gra, którą stworzył, jest dosyć dziwna, bo nie pasuje do tego, czym FNAF zwykle jest, lekkim horrorem, kreskówkową historią. Matt pracuje nad poważnym horrorem. Czytał masę książek na temat seryjnych morderców i tworzy ze Springtrapa prawdziwego potwora, który tylko przez moment jest zaspokojony swoją zbroją, a moment później idzie na poszukiwanie następnej ofiary. Gracz znajduje się w labiryncie i musi unikać tego Springtrapa. Gra jest też brutalna. Springtrap może odciąć ci ucho po przegranej. W pewnych miejscach jest też całkowita losowość. Masz parę drzwi do wyboru i za jednymi z nich stoi Springtrap. Miał takiego pecha, że 2 razy pod rząd trafił na Springtrapa i tak go to wkurzyło, że rozwalił kubek z kawą. Matt zemścił się na Springtrapie i przeprogramował grę tak, żeby ten błąkał się po pustych korytarzach, żądny mordu, ale nie znajdujący zupełnie nikogo. Przyspieszył zegar gry 1000-krotnie i zostawił go tak na całą noc. Minie 1000 nocy, zanim Matt wróci następnego dnia do pracy. Wydarzyło się jednak coś dziwnego, bo Springtrap zniknął. Sprawdzając logi, Matt stwierdził, że po paru dniach kręcenia się w kółko, Springtrap stworzył nową wersję siebie, która natychmiast zabiła poprzednika. I robił tak w kółko, cały czas, coraz szybciej. Springtrap powstawał i umierał 500 000 razy, zabijając siebie za każdym razem coraz brutalniej i wtedy zniknął. Jego kod uległ poważnej zmianie. Springtrap samobójczo rozsadził się, trafił w każdy element kodu i zablokował wszystko. Nie można tego nawet usunąć, co nie ma sensu. Szedł do gry, ale znalazł tam tylko rozwalonego, martwego Springtrapa z dziurą w brzuchu. Kiedy go dotknął, palił go prąd, choć była to tylko postać wewnątrz gry. Matt był wściekły, bo Springtrap znowu go pokonał, a premiera tej gry nieuchronnie się zbliżała. Nie mógł sobie na to pozwolić. Życie Matta zaczęło się powoli sypać. Złapał dziwną chorobę, przez którą był wiecznie głodny, ale też wymiotował i był bardzo opuchnięty. Zepsuł swoją relację ze współlokatorem, który się wyprowadził. Musiał naprawić grę i nawet mu się udało, bo nie był w stanie usunąć uszkodzonego kodu, ale nie wpływało na grę, więc stworzył drugiego Springtrapa o bardzo uproszczonych mechanikach. Wiązało się to jednak z mieszanymi opiniami recenzentów. Co ciekawe, ktoś włamał się na firmowy komputer i zdobył grę dla siebie. To była jeszcze wersja bez drugiego Springtrapa. Zdziwił się, że nie było tam żadnego przeciwnika i zauważył też martwe ciało Springtrapa. Zdezorientowany przejrzał pliki i zauważył usunięty, zniszczony plik robota. Co dziwne, program, który do tego doprowadził, nazywał się To Chłopiec Exe. Matt spuchł do tego poziomu, że nie był w stanie normalnie założyć swoich ubrań, a potem poczuł ogromny ból, ciśnienie napierające na jego brzuch od środka. Ból był tak silny, że sam rozciął sobie brzuch, żeby się go pozbyć. A wtedy wyszedł stamtąd miniaturowy Springtrap. Mniej więcej podobnie do tego, jak ostatni Springtrap w grze leżał z rozwalonym brzuchem. Matt wykrwawił się z rany na brzuchu i zginął. Tak się kończy jego historia. Każdy opis tej historii w internecie używa słowa empreg, czyli męska ciąża, czyli jakieś dziwne fetyszowe tematy. Ogólnie nie ma się co dziwić, bo tak to zostało przedstawione. Pierwsze słowa mini Springtrapa to tatuś. Można też przyjąć, że Springtrap z gry jest tworem Matta, a więc jego dzieckiem, bo przelał swoje emocje, swoją wiedzę w to, żeby stworzyć z niego prawdziwego mordercę i wyraźnie mu się to udało. Ale żeby zapomnieć o empreg, ta historia jest po prostu o pasożycie, który trafił do ciała Matta.
To jest bardziej scena z Aliena, gdzie kosmita wychodzi komuś z brzucha. Cała historia do samego mięsa to połączenie Aliena i Help Wanted. Nawiązania do tej gry są raczej widoczne, bo mówimy w końcu o faktycznej grze Five Nights at Freddy's VR. Naszym przeciwnikiem jest Springtrap i w pewnym sensie przejmuje ciało beta-testera tej gry. Uważam, że ta ilustracja powstała dla Help Wanted, ale zrezygnowali z tego designu na rzecz Glitch Trapa i dlatego też napisali historię z bardzo podobnym zamysłem, żeby wykorzystać ten rysunek. I dopiero w ten sposób ten teaser połączył się z Fazbear Frights. Bo chyba nikt nie uważa, że ta historia była wystarczająco ważna, żeby dostać teaser. Tamto The Freddy Files wyszło pół roku przed pierwszą książką Fazbear Frights, a rysunki z tej serii były z porządku czarno-białe. Jeśli chodzi o moją osobistą opinię, historia leci na sam dół. Głównie z tego powodu, że nic ciekawego nie wprowadziła, a była po prostu agresywna, brutalna. Główny bohater był po prostu głupi i tyle, nic wartego uwagi. Mogę dać 1+ tylko za to, że historia była krótka. Sam setup jest bardzo podobny do historii Miejsca na jeszcze jedną z mini-linami, gdzie coś dziwnego gdzieś jest ciałem protagonisty, ale ten nie ufa lekarzom, uważa, że po jakimś czasie wszystko mu przejdzie. Jedyna różnica jest taka, że mini-liny wydawały się mieć trochę więcej sensu w całokształcie, a historia nie była kojarzona z męską ciążą. Był tu jakiś pomysł, ale nie wyszło to ciekawie. Dużym tematem będzie tutaj jeszcze pewnie agonia, bo historia z początku dużo mówi o wściekłości Matta i o tym, jak przelał ją na tą grę. I bardzo wygodnie wyjaśniałby to, dlaczego Springtrap zyskał życie i zaczął ewoluować. Normalne AI nie ewoluuje tylko dlatego, że szybko się porusza po labiryncie. Ale nie bardzo lubię taki pomysł, bo jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, Fazbear Frights sugeruje raczej, że agonii musi być dużo więcej. Finasz łączył ze sobą wiele przedmiotów, które widziały okropne rzeczy i dopiero wtedy stworzył Stitch Wrighta, który zabijał dotykiem. I dzieje się tak najwyraźniej dlatego, że do robota trafiły dwa różne duchy. Henry mocno cierpiał i płakał w lalkę, która w końcu uzyskała życie. Taki pomysł, że emocje Matta dały cyfrowemu Springtrapowi życie jest możliwe, choć nie jestem tego pewny. Jest to oczywiście wygodne wytłumaczenie bez doszukiwania się jakichś głębszych znaczeń wszystkiego. I z tej historii to było na tyle. Synek Springtrap. Nie ma tutaj aż tak dużo do opowiadania. Jak zawsze zapraszam was do innych filmików na temat tej książki. Tytułowa historia Odwiedziny Królika opowiada historię Boba, który nie widzi szczęścia w rodzinnej wycieczce na obóz. Mężczyzna z pokoju 1280, filmik pojawi się wkrótce, opowiada o porządnie spalonym człowieku, któremu ktoś za wszelką cenę nie pozwala odejść z tego świata.